Witamy w kolejnej recenzji SCD-TV Review Division. Dzisiaj porozmawiamy sobie o... Tak, kolejny raz o M-kach, które wszyscy tak kochacie. Dzisiaj mamy dla Was Wersję ekonomiczną M-ki M4 firmy ICS oraz wersję Pro. Okej, mam tutaj wersję ekonomiczną M4 firmy ICS. I tak, jakie mamy części metalowe? Lufa zewnętrzna, tłumik płomienia, tak nie bardzo, jakiś miękki był. Muszka. Rączka transportowa najprawdopodobniej nie jest, ale przeziernik jest. Kolba metalowa, dobra. Jedną cechą, która odróżnia wersję ekonomiczną od profesjonalnej, jest to, że body jest wykonane z plastiku. Jednak widać, że ono jest wykonane z plastiku, nie jest idealne. Są jakieś nadlewki, to tu, to tam, tu. Wersja Pro, jak normalny rasowy AEK, jest all metal, czyli mamy metalową lufę, muszkę, korpus, prowadnicę, no i kolbę standardową LE wojskową. Czyli za tutaj cenę normalnego metalowego AEG-a otrzymujemy normalnego metalowego AEG-a, tylko że z całym dobrodziejstwem ICS. ICS jest na łasce Cybergunu, dzięki czemu możemy mieć oryginalne oznaczenia. Z tym, że nie są one jak w oryginale bite, ani nawet grawerowane, tylko po prostu namalowane na biało. Dobra, co mnie podoba mi się w wersji ekonomicznej M4 z tą dokładnie kolbą, jak widzicie, o tutaj jest mały luz. Do tego przy złożeniu kolby strasznie lata, po prostu jest strasznie niestabilna, niewygodna i pierwsze co, to albo kupić model z inną kolbą, albo po prostu jeśli ktoś już kupił ten, zmienić. Oczywiście jeśli komuś nie pasuje. ICS-y przychodzą z dwoma magazynkami, każda wersja, zarówno Universal jak i Pro. Z tym, że tak, Niestety są to high-capy. są to high-capy. Jeżeli kupujemy wersję droższą, dostajemy jeden metalowy high-cap, oraz jeden drugi plastikowy z wersji kanadyjskiej. Natomiast jeżeli kupujemy wersję tańszą, Ekonomiczną dostajemy dwa plastikowe. nie wiem z jakiego powodu, ale magazynki ICS są dłuższe. Producent chwali się, że są takiej długości jak oryginał, tylko co z tego, skoro one płycej siedzą. W związku z tym w AEG-u no dosyć mocno wystają. Komicznie do to dołu, wygląda. Dosyć komicznie to wygląda. Tutaj mamy standardowy low cap, tutaj mamy high cap ICS-a. Wracajmy do budowy ICS-a. Jak już mówiliśmy, jest to prawie standardowy AEG. Wkurza mnie to, że nie założymy z marszu normalnych akcesoriów, czyli na przykład jakieś rasy, risy zamiast chwytu. Dlaczego? Ponieważ ICS stwierdził, że nie będzie miał normalnego delta ringu, tylko będzie miał nie wiadomo co. Pierwsza rzecz, którą musicie zmienić, jeżeli myślicie o wymianie łoża. Później lufa jest skręcana, dwuczęściowa, co również nie przysparza pozytywów ICS-owi. Aczkolwiek jeżeli nie zamierzamy nic robić z karabinkiem, nie musimy tego ruszać. Gearbox MX ICS-a jest dwudzielny. Co to oznacza? Commence. Tada! Jak widzicie, w normalnej sytuacji tutaj mielibyśmy jego górną część. Natomiast w ICS-ie właśnie wyjmuje ją dudek z górnego body. Proszę. I to jest ta część wymienna. Prosimy o zbliżenie. O. I teraz cały pitch ICS-a polega na tym, słuchaj, młodzież, że możemy sobie dokupić oddzielną połówkę z mocniejszą albo słabszą sprężyną i po prostu w każdej chwili sobie wymienić. Więc w jednej chwili możemy mieć normalnego szturmiaka z prędkością wylotu 400, ponad 400 FPS-ów. aby zaraz zmienić sobie na broń do wejścia do budynków z prędkością około 30. Wymiana trwa poniżej minuty, tak jak już widzieliście. Kolejną cechą charakterystyczną MX ICS-a jest działający dzwonek sprężyny. Prosimy o zbliżenie. W ostrej broni jest tu tak zwany forward assist, po polsku popychacz, chyba. Najwyżej ktoś nas poprawi.
Tutaj w przypadku, kiedy sprężyna zostanie nam w naciągniętym położeniu i z jakiegoś powodu nie będziemy mogli oddać pustego strzału, albo nawet nie będziemy chcieli, naciskając to, sprężyna sama wraca do pozycji rozprężonej. Wersja ekonomiczna. Jak widzicie, Otwiera się tak samo jak wersja profesjonalna. również składa się z takiego samego dwudzielnego Dokładnie z takiego samego. To samo siedzi w wersji ekonomicznej, taki sam gearbox jest w wersji ekonomicznej, jak i w wersji profesjonalnej. Jak widzicie, ICS ma inne mocowanie kolby, nie ma tej charakterystycznej śruby, która wchodzi w przewodnicę, tylko ją się dokręca bezpośrednio do przedłużonego trochę dolnego korpusu. Natomiast cała reszta, no w tym przypadku mamy składaną ICS-owską kolbę, w pozostałych przypadkach jest normalna przewodnica i możemy sobie kolby wymieniać. Kolejną rzeczą jest również charakterystyczna dla ICS-ów komora hop-up, plastikowa, nieco innej budowy, z pokrętełkiem zupełnie innym. Widzisz, poprosimy o zbliżenie. O, widzicie? To jest to. Jak instalujemy baterię? Otwieramy Hengarda. Replika fabrycznie jest wyposażona w styk mini. Tutaj mamy baterię mini. 7,4 V. Montujemy. Wkładamy tu. Voila. Czyli bez problemu wejdą nam lipole tej wielkości, bumerangi podwójne takie, większość nie sprawdzaliśmy. Jednak przy takim podwójnym bumerangu mamy tutaj ponad 2200 mAh, czyli na cały dzień naprawdę intensywnej strzelanki powinno nam wystarczyć. Miejsca jest naprawdę dużo. Oczywiście jeśli ktoś ma fantazję na coś większego, to można było wykombinować jakiegoś PK2, 15, tutaj dostawić, włożyć jeszcze większego lipola. No, ale to już indywidualne preferencje. No tak, wszystko nam działa. Trzysta 348, 342, 342, 346. Nie, ile to jest? Trójka! Dobrze. 30 ile? 36, 35, 27, 29, 29, 64. Zadowalający zasięg stokowego AEG-a to jest ta granica gdzieś 50 metrów, to już jest maksymalny, skuteczny. I na takiej właśnie odległości stoi dudek. Strzelamy z kulek 0,25. Ustawiliśmy sobie hopki, chociaż są fabrycznie nowe. No ale zobaczmy. Nie będę go męczył serią. Jedziemy z tym koksem. A więc tak, z repliki Pro, czyli metalowej, ustrzeliliśmy dudka z odległości około 50 metrów. Na mnie kolej, dudek używa repliki ekonomicznej. Dobra. Ty ciągnie jeszcze. Jak widzicie, z 50 metrów bez problemu trafia również replika uniwersalna. Na moim lipstopie poczułem. Tak? No dobra, podsumujmy nasz ranek spędzony z ICS-em. Moim zdaniem stara magia zadziałała. Dokładnie. Po prostu jestem tak zaskoczony jakością, No może zasięgiem, nie wykonaniem. Wersja ekonomiczna nie jest najlepiej są wykonana, ładniejsze. jeśli chodzi o plastik, o body. Body mi się kompletnie nie podoba. Tutaj mamy Kolba. do czynienia nic specjalnego, po prostu porządnie zrobiony metalowy AEG. Bardzo mi się podoba faktura atrapy zamka. Natomiast poza tym nic specjalnego, ale dwudzielny gearbox daje radę. Poza tym w stoku zabawa jest świetna. Oj. Ja mam na auto!
Na 50 metrach z tej prędkości wylotowej, którą zmierzyliśmy, no nie była duża, Nie. ale czuć było kulki jak po sznurku leciały. No jednak widać, że nowa seria ICS-ów daje radę out of the box. Więc jeżeli chcecie klasyczną M-kę, nie znudziły wam się M-ki, I nie chcecie kupić KWA, GP lub innego jak producenta. teraz wszyscy, I co jest? naprawdę zabawa jest przednia. Bardzo fajna praca Gearboxa. Na dobrych bateriach LiPo, bardzo fajna reakcja na spust. Nie musimy ładować żadnych 11 do stoka, 7 spokojnie wystarczą. No i tyle. Magazynki pasują, strzelaliśmy na Magpulowskich Midach, plastikach. Pemag. Pemaga, Emaga podają bez problemu. W stoku jak najbardziej na początek wystarczy. Nie jest mocna, nikomu krzywdy nie zrobimy, jeżeli się nie postaramy, Tak. ale będziemy bardzo zadowoleni. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Może cena. Cena, powiadasz? No dobra, tutaj troszeczkę mniej. No, nie jest źle. Ile? Najtańsza wersja Professional, dokładnie to jest ten egzemplarz, kosztuje w granicach 1100 zł. Wersja ekonomiczna niecałe 700, nawet poniżej 700 zł. Dla samego Gearboxa to naprawdę, to co siedzi w środku, a tu siedzi naprawdę mały diabełek, warto. Warto.